Zapraszamy na panel, którego tytuł widzicie na ekranie. Jak powstał Wiedźmin, dlaczego tu są, ma krakowskie korzenie. Są z nami Konrad Tomaszkiewicz, zapraszam na scenę, brawa. Kacper Niepokulczycki, Błażej Augustynek, Tomasz Marchewka. Panel poprowadzi Kacper Pitala z tvgry.pl. Aha, słuchajcie, Kuba mnie prosił, żebym dał wam znać, że tutaj ten wykład cały czas się nagrywa tą kamerą, która jest na środku, jakbyście mogli uważać, żeby jej gdzieś tam nie popchnąć, czy coś takiego. Dobra, czyli możemy zaczynać, tak? Panie prowadzący, dobra. Więc tak jak Łukasz powiedział, jak powstał Wiedźmin 3, dlaczego tu są krakowskie korzenie. Zaczniemy sobie może od Konrada, bo taki był plan, dlatego że Konrad najbardziej o Wiedźminie 3 konkretnie też, o podstawowej grze. Jako że jesteś reżyserem gry, to chciałem cię najpierw zapytać, co właściwie robi reżyser gry. Dlatego, że nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale wydaje mi się, że w branży gier jeszcze, przynajmniej z perspektywy graczy, to słowo reżyser tak się mało przyjęło może, bardziej się kojarzy dyrektorów kreatywnych, producentów jako takie postacie wiodące, a tymczasem tutaj mamy nie tylko to, ale też mamy reżysera, więc jakbyś mógł opowiedzieć o tym trochę. No tak. Działa? Włączony jest? Działa? Super. Tak. No tak, to tak trochę wygląda, że wiele osób nie wie, co to jest za stanowisko, natomiast to jest takie stanowisko, które wkłada na barki osoby, która to prowadzi, ogromną odpowiedzialność, bo to jest osoba, która jest odpowiedzialna za całą grę tak naprawdę. To jest osoba, która na początku procesu wymyśla wizję tego, jak gra ma wyglądać. W kontekście Wiedźmina 3 jak zmieniamy Wiedźmina w kontekście do Wiedźmina 2 na przykład, czyli to, że dodajemy otwarty świat, to jakie tam tereny będziemy zwiedzać, to o co ma się zahaczać fabuła, o czym ona ma być, to jak zmieniamy silnik i co chcemy osiągnąć tak naprawdę tą grą. I w momencie, kiedy powstanie taka wizja gry, ona jest przekazywana do dyrektorów wszystkich działów i ci dyrektorzy robią taką wizję lokalną, to znaczy jak w ich działach zorganizować pracę i zorganizować narzędzia oraz jak ludzi natchnąć tym, żeby osiągnąć ten cel, który jest wyznaczony przez reżysera. Te działy zaczynają pracować, zaczyna powstawać papierowa dokumentacja całego projektu, tak zwana preprodukcja. No i w momencie, kiedy ta preprodukcja jest zamknięta i na tej preprodukcji my cały czas iterujemy, to znaczy dopóki ja nie zaakceptuję dokumentów, dopóki nie zaakceptuję tego, w jaką stronę to idzie, to ona cały czas trwa. Zresztą o tym mogą chłopaki więcej powiedzieć przy okazji dodatku Krwi i Wino, bo trochę się namęczyli i trochę mnie znienawidzili na pewno po całym procesie. I jak ta produkcja jest zamknięta, wtedy zaczynamy robić pierwszą implementację gry, czyli tak zwaną alfę. No i wtedy moim zadaniem jest to, żeby siedzieć przy grze, cały czas grać, patrzeć na każdy aspekt gry i pokazywać, co zmieniamy, co poprawiamy i jak iterujemy tą grę, żeby dojść do tego celu, który sobie założyliśmy na samym początku. Potem jak już ta alfa jest osiągnięta i to jest taka brzydka gra tak naprawdę, bo w tej grze jeszcze nie działają mechaniki, nie działa walka, jest kilka postaci zrobionych przez postaciowców, bo ten proces trwa i on zajmuje czas. Lokacja jest zwykle jakby tak pół na pół złożona, często jeszcze można spotkać takie miejsca, które są złożone z szarych boksów, które są ustawione jako taki blockout, który ma pomagać w robieniu questów, który ma pomagać w ustawianiu cutscen. Wtedy tak naprawdę przechodzimy do fazy bety i faza bety to jest tak naprawdę wkładanie całego kontentu do gry, czyli zmiana tych lokacji tak, żeby one były ładne, żeby tam pojawiły się poprawne asety, poprawne domy, drzewa, praca nad oświetleniem, praca nad dalej iterowaniem fabuły i dialogów, bo te dialogi też, tutaj będzie mógł Tomek więcej to rozwinąć, są iterowane praktycznie do końca i to jest moim zadaniem, jak już mamy tą alfę, bo wiemy, że to jest ta gra, którą chcemy, to jest iterowanie na przykład właśnie dialogów, żeby wyreżyserować wszystkie emocje, które mają być w grze, a tak naprawdę reżyserowanie tych emocji to jest dość trudne zadanie, dlatego że na takie emocje składa się bardzo wiele elementów. Jedno to jest dialog, który jest napisany przez pisarzy, druga rzecz to jest ustawienie tego dialogu w silniku, czyli to, jakie animacje mają postacie, jakie gesty, jaką mimikę mają, jak się zachowują, jakie dźwięki towarzyszą temu dialogowi, jaka muzyka towarzyszy temu dialogowi, jak ten dialog jest oświetlony, na jakiej lokacji jest umieszczony, czy to wszystko się składa do kupy, czy to wszystko opowiada tą historię, którą my chcemy opowiedzieć.
A tutaj trzeba założyć, jakby trzeba powiedzieć, że my robimy gry, które są tak zwane story driven, czyli one są kierowane przez całą historię i tutaj dla nas fabuła jest najważniejsza i postaci, i to, co my przeżywamy i właśnie te emocje, więc jakby to zadanie jest bardzo, bardzo szerokie i tak naprawdę dialogi to jest jeden z elementów, który tą grę opowiada i który te emocje sprzedaje. Tych elementów jest dużo, dużo więcej. Nie będę teraz wchodził w dalsze szczegóły, bo można o tym mówić kilka godzin tak naprawdę, żeby każdy aspekt ugryźć. No i sobie to iterujemy i w momencie, kiedy kończymy betę, no to już jest gra, która jest praktycznie, mogłaby iść do tłoczni. Ona ma bardzo dużo bugów, dużo błędów i my sobie wtedy gramy, wyszukujemy te największe błędy i tak naprawdę to iterujemy do samego końca. Jak kończyliśmy Wiedźmina III, to były sytuacje, że jeszcze 2 tygodnie przed certyfikacją kolanem wpychaliśmy zmiany i rzeczy, które były dobre i pozytywne dla gry. A nawet jak tą grę wydamy, to sami wiecie, że ten proces trwa, wydajemy patche i poprawiamy dalej rzeczy, które jeszcze nie są dobre, bo naszym celem jest dostarczenie jak najlepszej gry dla was. Gry, która nie ma tych błędów, gry, która opowiada wspaniałą historię i gry, która dostarcza wam emocje, jakieś takie refleksje zostawia w głowie po zobaczeniu niektórych sytuacji i gry, którą zapamiętujecie jako taką przygodę, w której wy tak naprawdę byliście. Gry, która ma sprawić, że wy zapominacie, że siedzicie w pokoju przed monitorem czy przed telewizorem, tylko właśnie ta imersja, która w tej grze jest, ma sprawić, że wy macie wrażenie, że tam faktycznie byliście. Dobra, a jeszcze a propos dokumentacji, iteracji i tak dalej, to właściwie każdy może mi odpowiedzieć na to pytanie. Zastanawiam się, czy w wypadku Wiedźmina 3, czy na przykład dodatku, jeśli już na etapie dokumentacji z grubsza zakładacie, co chcecie, żeby w grze się znalazło i jak chcecie, żeby ona wyglądała, to czy mieliście taki przypadek, gdzie jedno z jakichś fundamentalnych założeń, czy elementów, czy mechanik na przykład nie wypaliło w praktyce, mimo że dobrze wyglądało na papierze, musieliście to zmienić albo kompletnie wyrzucić i ta gra w procesie właśnie iteracyjnym zmieniła się w taki jakoś mniej lub bardziej znaczny sposób, że to nie była po prostu jakiś element pojedynczy, kosmetyczny, tylko coś bardziej fundamentalnego dla tego, czym ta gra miała być. To może ja odpowiem o Wiedźminie 3, natomiast chłopaki może mają jeszcze przykłady z dodatku. W Wiedźminie 3 było wiele takich rzeczy. Prawda jest taka, że w procesie, w jakim my robimy gry, niektóre opowieści, niektóre questy zmieniają się całkowicie w momencie, kiedy my zaczynamy w nie grać i iterować. Było dużo takich dużych elementów. Przykładowo na samym początku planowaliśmy, że cała końcówka Wiedźmina III będzie dziać się w Nowigradzie i że to będzie zamarznięty Nowigrad, który jest atakowany przez hordy Dzikiego Gonu. Natomiast musieliśmy to zweryfikować, dlatego że potem z historii wyszło, że jednak lepszym dużo miejscem jest Skellige, a poza tym doszedł tutaj aspekt optymalizacyjny. Nowigrad jest miastem ogromnym i on jest tak naprawdę bardzo ciężki pamięciowo, więc zrobienie tego, co my sobie zaplanowaliśmy, byłoby bardzo ciężkie. Dlatego się przesunęliśmy na Skellige. Drugim przykładem jest to, że jak już to Skellige mieliśmy i wiedzieliśmy, że tam jest zamarznięte morze, chcieliśmy mieć Cyrillę, która jeździ na łyżwach i walczy tak jak w Sadze Sapkowskiego mieczem, jeżdżąc na łyżwach, ale tak naprawdę potem z produkcji nam wyszło, że albo możemy dopieścić mechaniki, które mamy w grze, albo możemy zrobić nową mechanikę i tak naprawdę to jest coś za coś zawsze. Więc zdecydowaliśmy, że zostawimy sobie te łyżwy na kiedy indziej, natomiast jakby skupimy się bardziej na mechanikach, które mamy w grze. A jeśli chodzi o dodatki, to może chłopaki mają jakieś jeszcze przykłady. No cóż, my mieliśmy na przykład, ja jestem Błażej, jestem quest designerem, aha, już mnie tu nie ma. My mieliśmy w preprodukcji, wiele razy podchodziliśmy do tematu, bo no, Krew i Wino zaczęło preprodukcję, nie wiem, 1,5 roku chyba przed tym, jak wyszły Serca z Kamienia, coś takiego. Długo. I mieliśmy na przykład wersję, nie będę wchodził w szczegóły, ale wyobraźcie sobie jakby wachlarz różnych rzeczy, które rozważaliśmy, w której był Feniks. Nie ma go nigdzie. Była opcja wchodzenia na Gorgonę długo, o którą ja walczyłem. Nie ma tego. Dużo różnych rzeczy, dużo różnych pomysłów na papierze, bo papier, jak wiadomo, wszystko przyjmie, się pojawiało. Te pomysły potem albo weryfikowało życie, albo Konrad. No i właściwie jeśli chodzi o preprodukcję, to tyle. Podczas produkcji natomiast no, ja zacząłem z 5 minorami i 1 mainem, skończyłem już tak na samym finiszu z 1 minorem i z 1 mainem, bo a to się nie sprawdzała koncepcja, a to się okazało, że coś się zdublowało z czymś.
jest to żywy organizm, aż praktycznie do samego wyjścia, do samego tak zwanego content locka, kiedy już jakby zamykamy definitywnie, bo musimy zamknąć. To jest żywy organizm, w którym rzeczy się pojawiają, znikają, przesuwają. Zresztą działa to też w drugą stronę, bo z takich innych ciekawych historii to jest tak, że my nie mieliśmy zaplanowanego questu z Jeanem i z Yennefer, którego kończyliśmy na górze. I jak grałem i iterowałem grę, poczułem, że jest to strasznie potrzebne. To była już końcówka produkcji, wszyscy krzyczeli, szczególnie produkcja, nie róbcie tego, jakie statki zatopione w skałach, nie, w życiu, nie damy rady i tak dalej. No i się uparłem i powiedziałem, robimy, ciśniemy i zrobiliśmy i uważam, że to był bardzo dobry ruch, dlatego że ta historia potrzebowała puenty, no a prawda jest taka, że jaką lepszą puentę można wymyślić, jeśli nie zamknięcie opowiadania Sapkowskiego tym, czym otworzył to opowiadanie, tak? Ja tylko jeszcze powiem, bo dużo mówimy sobie o tym, czego nie ma, co wyleciało, z czego zrezygnowaliśmy. Dla mnie dużym zaskoczeniem, takim przyjemnym było, jak Konrad zagrał w pierwszą wersję Questa z bankiem, nie wiem, czy ktoś z was grał, i powiedział, chłopaki fajne, 2 razy dłuższe. Dobra, to chciałbym ugryźć trochę temat współpracy między wami i takiej komunikacji na poziomie nawet projektowania jakiegoś pojedynczego questa. Czy można powiedzieć, że któryś na przykład z waszych działów, czy któryś z was zaczyna produkcję na przykład danego questa, czy tak naprawdę zawsze ta praca idzie w taki równoległy sposób, że jakoś nawzajem cały czas musicie sobie odbijać to pomiędzy sobą? No tak naprawdę chyba wszystko zaczyna się od story, to znaczy jak mamy klepniętą koncepcję na takim makro dużym poziomie i to zależy od Konrada i już wiemy, w którą stronę idziemy, no to każdy quest zaczyna się od tego, że trzeba wymyślić do niego historię. Te historie rozpisuje najczęściej pisarz, jest ktoś wyznaczony do tego i zaczyna się w ogóle od pitcha, od takiego pomysłu jak na dowcip albo jak na anegdotę, czyli idzie gdzieś Geralt z Jaskrem na przykład i spotykają kogoś i na to zwykle jest pomysł jeszcze na puentę, żeby to w jakiś sposób było zabawne. Na przykład pomysłem na bank było, Geralt idzie do banku i spotyka się z murem przedsiębiorczości takiej urzędowej, tak? I to jest coś, co go odbija. No i jak to się potem rozwinie, no to zależy od pisarza, on rozpisuje tę historię w sposób stricte fabularny. Niestety no, naszym pisarskim problemem jest to, że widzimy tylko historię, nie widzimy gier. Gry znacznie lepiej czują quest designerzy, oni to potem rozpisują na wydarzenia, które się rozgrywają w tej przestrzeni, którą znacie, w tym medium, czyli oni widzą NPC-ów, którzy tam będą stali, widzą mechanizmy growe, które będą, no i czasami jest tak, że na przykład no zdarza się, że brakuje na przykład graczowi czegoś do roboty, bo dla mnie historia się opowiada, ale gra się nie rozgrywa, wtedy ja to odbijam, jak jest napisany taki zarys historii, czyli co się dzieje, dlaczego, kto robi, kto mówi i wtedy to przekazuję Błażejowi i on może opowie, co on z tym robi. Dokładnie tak, ja zaraz jeszcze Błażejowi dam mikrofon, natomiast tak żebyście sobie zdawali sprawę, jak to działa, to jest tak, że dział quest designu to są tacy tłumacze, którzy tłumaczą fantazje pisarzy, które często są bardzo, bardzo odległe od tego, co jesteśmy w stanie zrobić w grze, na to, co jesteśmy w stanie zrobić w grze. No i oni tak naprawdę tą historię troszkę piszą od początku, jakby zostaje core cały, natomiast opowiadają tą historię już językiem gry, i ją projektują tak naprawdę troszkę od nowa, więc jakby można powiedzieć, że oba te działy tworzą historię, a w późniejszym czasie dział quest designerów tworzy tak naprawdę wszystkie wytyczne, które są potrzebne do tego, żeby tą historię opowiedzieć. To znaczy, jeśli jest potrzebny jakiś feature, którego nie mamy, to oni muszą o tym powiedzieć, muszą się skomunikować z działem programistów, muszą się oczywiście skomunikować z działem artystów, czyli na przykład z działem Kacpra, żeby powiedzieć, czego potrzebują od strony lokacji, no bo żeby opowiedzieć niektóre historie, lokacja musi wyglądać w taki albo w inny sposób. A jeszcze wcześniej muszą się skomunikować z konceptartystami na tym wczesnym poziomie, żeby w ogóle stworzyć wizję tego, jak graficznie ta lokacja czy te postaci mają wyglądać. I tak naprawdę to jest bardzo skomplikowany proces i ten proces przeplata wszystkich ludzi z całej firmy cały czas tak naprawdę. Tak jak chciałem powiedzieć jeszcze na przykładzie naszego kochanego banku, myśmy tutaj z Błażejem dość mocno walczyli. Tak, tylko że tutaj chciałem powiedzieć, jak bardzo wyglądała komunikacja między nami, bo ja robiłem bank, Błażej w tym banku robił historię, którą potem Konrad weryfikował i często było tak, że Błażej przychodzi i mówi, kurczę, potrzebujemy więcej pomieszczeń wyżej, niżej, żeby się więcej naganiać i człowiek się bardziej denerwował. Robiliśmy to. Potem Błażej przychodzi i powiedział, że potrzebujemy zrobić sobie fist fighta w banku. A on mówi, Błażej, jest to niemożliwe, bo nie mam miejsca, ale musimy to zrobić. Więc tutaj do twojej iteracji, która jest zawsze iterujemy, żeby im więcej iteracji, według mnie te iteracje zazwyczaj pchną tą grę w dobrym kierunku,
Bez tej dyskusji byśmy mieli nudny bank z dyskusją z Konradem, z Błażejem, z Tomkiem. Mamy teraz ciekawy bank, jeden z fajniejszych questów, więc i iteracja, i rozmowa między wszystkimi działami, tak jak Konrad powiedział, w firmie prowadzi do tego, że mamy rzeczywiście produkt, który was tak zachwycił, miejmy nadzieję. Bez tego by to nie powstało, bez tego, że Błażej potrzebuje pokoju innego gdzie indziej, to, że Konrad powiedział, że... Proszę? Beze mnie. Bez ciebie, tak. To, że Konrad powiedział, że potrzebujemy fist fight i tak dalej, to razem buduje nam ten właśnie fajny quest, to fajne doświadczenie. Mogę? Ja właściwie już nie mam nic do dodania, bo chłopaki wszystko wyczerpały, także... To chciałem zapytać o te lokacje, dlatego że w wielu przypadkach właśnie jest tak, jak ty mówisz, że te lokacje powstają na jakieś zapotrzebowanie historii, nie? Że historia właśnie potrzebuje jakiejś przestrzeni, potrzebuje jakiejś miejscówki. To ile tak naprawdę, powiedzmy procentowo, jak to wygląda, że ile lokacji powstaje takich, które po prostu powstają na samym początku, na zasadzie tworzymy jakiś świat i później umieszczamy w nich questy, a ile jest sprowokowanych właśnie tym, że czegoś potrzeba? Czy to jest właśnie taki proces, który zawsze działa na takiej zasadzie, że od początku musimy mieć scenariusz i lokacje do tego powstają, czy na odwrót też? Jak to wygląda? To znaczy, wiesz, no, na przykład na przykładzie dodatku naszego, czyli na przykładzie miasta Bukler, wiadomo było, że potrzebujemy miasto, więc myśmy zaczęli budować miasto, które w naszej wyobraźni było ciekawym miastem, najbardziej na tyle, na ile potrafię się to robić, żeby ono po prostu było wizualnie ciekawe. To miasto się zmieniło okropnie mocno w stosunku do tego właśnie, że powstały questy, więc właśnie powstał bank, powstał cmentarz, powstały katakumby, tego typu rzeczy. Wiadomo, że to były takie rzeczy, które myśmy mieli w głowie, ale te rzeczy były bardzo mocno zaadaptowane do tego, żeby przyjąć te questy, przyjąć historię i bardzo często powstają też miejscówki tylko i wyłącznie po to, że właśnie mamy zapotrzebowanie od quest designerów czy od ludzi od story i później od questów, żeby takie miejsce zbudować, bo potrzebujemy to w historii. Więc to taki troszeczkę jest miks tego, co możemy zrobić, bo wiemy, że potrzebujemy tak czy siak właśnie na przykład miasto, ale później jak bardzo możemy zaadaptować to miasto czy miejsce w mieście pod konkretny quest. Ja jeszcze chciałem dodać, że tutaj występuje takie trochę sprzężenie zwrotne, taki feedback między nami a lokacjami, ponieważ kiedy ja sobie planowałem na przykład trasę do tego pierwszego questa, który wprowadza gracza do Toussaint, do Beauclair, miałem już coś gotowe na mapie. To były, tak jak Konrad właśnie opowiadał, w dużej mierze szare klocki, ale też już były w mieście mniej więcej układy ulic, takie rzeczy. I ja latałem sobie po prostu po tym świecie i oglądałem jakby w którym miejscu byłoby dobrze zacząć, tak? Żeby pierwszy ten rzut taki na zamek przy tym wiatraku, żeby to ładnie wyglądało. Wtedy jeszcze tego wiatraka z tą areną nie było. Tam z tego co pamiętam była tylko taka szara dróżka i postawiony jakiś wiatrak, ale tych wiatraków było więcej. I ja sobie po prostu latam po tej mapie, obserwuję już mniej więcej co jest i myślę, tutaj może moglibyśmy zacząć, potem przejedziemy tutaj, ale to bym musiał przesunąć trochę dalej, bo mi przeszkadza, jakiś pomnik stoi, ja bym tam chciał mieć jakąś walkę, bo z jakby z pacingu questa wynika, że teraz by się przydała jakaś walka, później gdzieś muszę przejechać. Ostatecznie chcę, żeby gracz dojechał do ogrodów, więc tu jeszcze by się jakiś przystanek po drodze przydał, a oni na przykład jeszcze wtedy, nie wiem akurat czy to jest prawda, ale załóżmy, że wtedy nie mieliście pól turniejowych, bo rzeczywiście one się przesunęły, więc dobra, postawmy tu pola turniejowe, skoro i tak nie wiedzą gdzie je dać, to mogą je dać tutaj, a ta winnica to załóżmy od dzisiaj to będzie winnica Geralta, nie? No i w ten sposób jakby korzystając z tego już co jest, ja nakładam na to jakby swoje rzeczy, wtedy oni to przerabiają trochę przerabiają to bardziej według mojego widzimisię, tak? Moich próśb. Nazwijmy to wymogami, prośbami. Tak, no moich próśb, no bo umówmy się. Więc oni to przerabiają, ja widzę, że oni to przerobili, więc myślę, tutaj jest świetny pomysł na to, żeby dodać jeszcze owce, to dodajcie jeszcze bramkę z drugiej strony. No i tak się wymieniamy, aż wreszcie dochodzimy do momentu, kiedy rzeczywiście jest to, o co nam chodzi. Ja jeszcze jedną rzecz dodam, bo rozmawiamy o tym, kto jakby zgłasza zapotrzebowanie i jak to wszystko działa, natomiast żebyście sobie zdali sprawę i to jest też ciekawa dyskusja, którą mieliśmy przed panelem, że my mamy coraz więcej osób z zagranicy i te osoby mówią, że praca u nas wygląda totalnie inaczej niż praca w firmach zachodnich.
Tam jest to bardziej korporacja i ludzie mają małe wycinki rzeczy do zrobienia. U nas to przypomina trochę, tak jak oni mówią, takie garażowe robienie gier z lat 90. w Stanach. I prawda jest taka, że jakby każdy ma input na to, co może być jeszcze lepsze w grze i często zdarza się, że artysta lokacji, który już zrobił lokację pod Quest, oglądają sobie i mówi, wiecie co, ale jakbym tu dodał jeszcze to i byśmy dodali coś takiego, to by było fajniej. I prawda jest taka, że ta komunikacja i to takie zaszczepienie pomysłem i wizją i pasją jakby przepływa między ludźmi cały czas. Jeszcze a propos tego garażowego robienia gier, ja wcześniej pracowałem, z nas tu zebranych chyba tylko ja, bo w Polsce jest dużo firm game devowych, z czego parę dalej funkcjonuje według tego modelu właśnie garażowego. W tamtej firmie, kiedy pracowałem, ten model nie działał. Powiedziałem sobie, dobra, ostatni raz, teraz model korporacyjny, niech to będzie wszystko uporządkowane. Przyszedłem tu i niby to samo, ale działa. I do dziś nie rozumiem, jak to jest możliwe, ale tak jest. Dobra, to teraz pytanie o to, też oczywiście do wszystkich, czy zapamiętaliście zarówno w produkcji gry, czy produkcji dodatku jakieś takie najbardziej trudne rzeczy związane czy z decyzjami designerskimi, czy z implementacją czegoś, cokolwiek związane właśnie stricte z produkcją, co było dużym wyzwaniem ostatecznie do zrobienia, albo was zaskoczyło właśnie w jakiś sposób? Znaczy ja mogę powiedzieć z mojej strony, ze strony mojego zespołu, że myśmy po prostu wyciągnęli strasznie dużo wiedzy z Wiedźmina III i tą wiedzę bardzo mocno wykorzystaliśmy, budując właśnie Bukler. I myśmy się spodziewali, że to będzie bardzo, mówiąc tak potocznie, ciężka część gry, czyli część, która potrzebuje bardzo mocnego sprzętu, żeby ładnie funkcjonować, więc myśmy do tego podeszli bardzo, bardzo ostrożnie. Nam się pojawiło sporo problemów, sporo kombinowania, jak to zrobić, ale to nie było kombinowanie tak naprawdę, czy coś zrobić, tylko bardziej jak coś zrobić, żeby to było jeszcze fajniejsze, jeszcze piękniejsze. No, jak rozumiecie, no takie typu miastach, czyli właśnie macie masę obiektów z wnętrzami, masę chodzących ludzi, do tego jeszcze masę questów, masę logiki gry. No są to miejsca w grze, które są naprawdę takimi tymi punktami zapalnymi, szczególnie jak mamy grę, która jeszcze musi fajnie na konsoli płynąć, ale tutaj mogę powiedzieć szczerze, że myśmy naprawdę się nauczyli sporo po Wiedźminie i myśmy mieli tutaj mocne zaplecze, żeby to zrobić też płynnie, co nie zmienia faktu, że to było na pewno trudne podejście no, ze strony technologii samej w sobie, znaczy sprzętowej, przepraszam bardzo tak naprawdę, żeby to, co chcemy pokazać, płynnie było na każdej możliwej dzisiejszej technologii pokazane. Ja jeszcze dorzucę tyle, że rozwijając myśl Kacpra, że wiecie, to jest tak, że ta preprodukcja faktycznie, tak jak powiedział Błażej, trwała trochę czasu i ta lokacja była tak mniej więcej o połowę większa niż ta, którą znacie z dodatków, w których graliście. I my wiedzieliśmy, że musimy ciąć. Natomiast to, jak ludzie są przyzwyczajeni do tego, że my chcemy robić najlepsze gry na świecie, skutkowało tym, że ja miałem pielgrzymki artystów, którzy mówili, nie tnijmy tego, to jest takie super, zostawmy, będzie fajnie. Troszkę ścięliśmy, ale prawda jest taka, że nie tak dużo, jak chciała produkcja. Zostawiliśmy bardzo dużą mapę, zostawiliśmy bardzo dużo questów i contentu i musieliśmy wyciągnąć całą wiedzę, którą mieliśmy z Wiedźmina III. Jak? A musicie sobie uzmysłowić, że my to zrobiliśmy w 6 miesięcy. W 6 miesięcy powstał dodatek, w który można grać 40 godzin spokojnie i to był tak naprawdę, to było ogromne wyzwanie dla całego zespołu i gdyby właśnie nie ta wiedza, gdyby nie to zaangażowanie wszystkich ludzi, całego zespołu, to nie miałoby szansy powstać. A w momencie, kiedy zaczynaliśmy i wiedzieliśmy, jak duży jest ten scope, produkcja nam mówiła, to jest niemożliwe, nie zrobicie tego, a jednak zrobiliśmy. Ja nawet pamiętam, jak był u nas kilka razy dyrektor studia, Adam Badowski, który zobaczył to i powiedział, chłopaki, wam po prostu odbiło. To nie jest DLC, to jest po prostu gra, zastanówcie się, czy to robicie dobrze, ale naprawdę uwierzcie nam, że my to robiąc chcieliśmy zrobić coś wyjątkowego. Większość z nas miało w głowie właśnie takie dodatki, które były tymi starymi, takimi oldschoolowymi rzeczami, że człowiek kupował ten dodatek i potrafił w nim spędzić sporo czasu i zadowolony być, i taki to był model oldschoolowy, który dzisiaj niestety troszeczkę tam sobie zaginął, a nam zależy bardzo, żeby właśnie to, co my robimy, to był taki produkt, no nawet jako dodatek najwyższej półki i myśmy bardzo mocno bronili tego właśnie, żeby to było dalej duże, dalej świeże, dalej nowe, dalej kompletnie inne i mamy nadzieję, że to się po prostu opłaciło tak naprawdę.
Ja w ogóle mam wrażenie, że przy tym dodatku my nie mieliśmy wrażenia, że tworzymy dodatek, tylko że robimy małą grę tak naprawdę. To nie było takiego uczucia, że to będzie DLC na sterydach albo coś podobnego, tylko że tak naprawdę to jest gra od początku do końca i każdy z nas mógł wynieść takie same doświadczenia, jeżeli na przykład dla mnie to była pierwsza taka pełna produkcja, bo do Wiedźmina 3 dołączyłem później, na tym się miałem okazję nauczyć bardzo wielu różnych rzeczy, ale nie sprawdzić tego w boju i mam wrażenie, że każdy w tym zespole po prostu zrobił sobie taką małą grę potem już z większym zespołem warszawskim, jak on dołączył, ale nie traktowaliśmy tego nigdy chyba jako dodatek czy DLC, tylko jako kolejną przygodę Geralta. Tomek, a jeśli chodzi o scenariusz, to czy ze względu na to, że w CD Projekcie jest właśnie to założenie, że te gry są bardzo mocno bazowane na historii, to czujesz, że jakoś to w jaki sposób pracuje na przykład zespół scenarzystów, to jest jakaś taka właśnie specyficzna kultura dla tego studia? Jak to w ogóle jest zorganizowane? Trudno mi jest mówić o specyficznej kulturze z tego względu, że nie pracowałem nigdy w innym studiu, więc nie wiem, jak to wygląda tam. To jest na pewno bardzo specyficzne środowisko. Nas jest niedużo, to jest mały zespół. Jak dołączyłem do zespołu, który robił Wiedźmina III, to nas było 6 chyba osób, to jest bardzo niewiele. W ekipie tak scenarzystów, tak? Tak. I to jest bardzo mało, ale czy to jest wielu pisarzy, wielu scenarzystów, ale to jest niewiele osób względem na przykład zespołu lokacji, który ma kilkanaście osób albo powyżej 20. I to jest tak, że to jest bardzo specyficzne środowisko pracy. Oni też, czy tam my mamy różne tło, tak? Tam są ludzie, którzy pisali seriale, są ludzie, którzy pisali komiksy, są ludzie, którzy pisali książki. Każdy ma trochę inne doświadczenia. Wtedy to jeszcze było tak dość romantycznie, bo na końcu piętra w studio był taki mały pokój, który wyglądał jak typowa filmowa redakcja, czyli był zastawiony książkami od podłogi do sufitu. To książki były z najróżniejszych tak naprawdę gatunków. Można było znaleźć klasykę, można było znaleźć fantastykę, więc wyglądało to jak góra papierów, jak taki anachroniczny pokój, który trochę nie pasuje do reszty studia, gdzie siedziały 4 osoby zakopane w tych papierach i cały czas gadały o literaturze. I to jest dosyć specyficzne środowisko rzeczywiście. Więc chyba jest to bardzo, bardzo specyficzna kultura pracy. Jest tam też bardzo literackie poczucie humoru, troszkę wyjątkowe dla tego miejsca. Chyba tak. Ja jeszcze tutaj dorzucę jedną rzecz, bo to jest taka historia tak naprawdę CD Projektu. A kiedy robiliśmy pierwszego Wiedźmina, ja wtedy dołączyłem jako tester, a później zostałem projektantem i tam wymyślałem część fabuły, składałem prolog, pierwszy akt i pomagałem w składaniu reszty. To było tak, że na początku założenie było takie, że pisarze będą składać grę. No ale szybko się okazało, że pisarze mają humanistyczne tak naprawdę podejście do robienia gry i jakby technologia nie jest dla nich tak łatwa do przyswojenia. Nie przeszkadza nam. Tak, ale wiesz, o co mi chodzi, tak? Że jakby to, że oni musieli też myśleć o tej technologii, w pewnym sensie zawężało ich kreatywność. Więc uznaliśmy w Wiedźminie II, że stworzymy właśnie dział quest designerów, czyli ludzi, którzy również są sfokusowani na fabule, ale potrafią, jakby tą technologię lubią i nie przeszkadzają im te ograniczenia. Natomiast celowo to zrobiliśmy, celowo zdjęliśmy to ograniczenie z pisarzy, bo to, co my chcemy robić, to są gry o najwyższym poziomie fabularnym na świecie tak naprawdę. I nie da się tych gier zrobić w ten sposób, jeśli pisarze, którzy te gry wymyślają, są ograniczeni. Oni muszą mieć pełną wolność kreatywną i tak naprawdę muszą wymyślać bardzo ambitne rzeczy, nawet takie nie do zrobienia, po to, żeby nas tak naprawdę zarażać tą pasją, zarażać tymi pomysłami i po to, żebyśmy potem kombinowali, jak może nie 1 do 1 zrobić te pomysły, ale jakie rozwiązania technologiczne znaleźć, żeby opowiedzieć jednak takie emocje i taką fabułę, jaką wymyślili. I jakby historycznie to tak się zaczęło i to kontynuujemy, więc być może to jest odpowiedź na twoje pytanie, czy ta kultura jakby pracy, czy kultura studia jest inna niż w innych firmach. Ja widziałem, że tutaj Błażej wzdychał nad humanistycznością, czy też humanizmem scenarzystów, ale nie, właśnie to mnie zastanowiło, znaczy zastanowiłem się właśnie nad tym, czy są jakieś takie zderzenia pomiędzy tym, że mimo wszystko te różne działy to są ludzie z różnych światów, a ta gra musi powstać na zasadzie jakiejś współpracy, jakiegoś konsensusu. Znaczy, ja tylko powiem jedną rzecz. Ja bym nie powiedział, że to są ludzie z innych światów, wręcz przeciwnie. Dla mnie takim ogromnym pozytywem tej pracy, w ogóle tej branży jest to, że są ludzie, którzy dzielą wspólną pasję. To są gracze, to są ludzie, którzy kochają filmy, książki, gry, przeróżne media przekazu, że tak powiem, informacji, czy imersyjne media. I to jest naprawdę fajne, że choćbyś tak naprawdę miał kogoś w pracy pierwszy dzień praktycznie w teorii, to jest zawsze jakiś temat do poruszenia.
jest to świetne, dlatego że raz, że poznajesz kogoś naprawdę dobrze, szybciej, dwa, mamy bardzo fajne wspólne tematy, które, takie tematy nawet o jakiejś grze, której grał, która wczoraj, czy obejrzał książkę, obejrzał film, czy książkę przeczytał, te tematy często prowadzą do jakichś fajnych pomysłów, które później się pojawiają w grze. Więc naprawdę jest to bardzo kreatywne środowisko. Mimo że ktoś pisze książki, mimo że ktoś sobie trzaska jakieś boksiki w Maxie, czy tam ktoś pisze opowiadanka, czy szkicuje, to są ludzie, którzy tak naprawdę dzielą jedną pasję, tylko mają inny po prostu zestaw umiejętności, ale bym powiedział, że absolutnie nie ma tu jakichś podziałów. To znaczy, może też jest tak dlatego, że tak jak Konrad powiedział, ja jestem trochę takim tłumaczem między różnymi działami, między też Konradem a tymi działami, między sobą samym a innymi. To jest zresztą najtrudniejsza część pracy quest designera, rozmawianie z ludźmi. Brzmi jak coś prostego, ale wbrew pozorom tak nie jest. To jest między innymi dlatego, może masz wrażenie, że westchnąłem, dlatego że my jesteśmy jako quest designerzy trochę rozpięci między tą humanistyczną częścią gry, a tą bardziej ścisłą, nazwijmy ją, bo my z jednej strony gęsto wymyślamy z pisarzami te wszystkie rzeczy, albo dostajemy je od nich, albo je właśnie wspólnie wymyślamy i to zupełnie po prostu to jest jak pisanie scenariusza filmowego, a z drugiej strony później zajmujemy się organizacją tego wszystkiego, jesteśmy tak naprawdę takimi producentami, bo ja muszę zamówić u tego taki rodzaj zwłok, u tamtego taki rodzaj banku, u tamtego jeszcze jakieś specjalne efekty, dźwięki reżyserować, potem muzykę z Marcinem poukładać. To wszystko robimy my, quest designerzy, a na końcu jeszcze to wszystko właśnie, jak już mam te wszystkie klocuszki, to muszę je poskładać do kupy, żeby to wszystko działało autentycznie w grze. No i potem dostaję od Konrada pochwały. Albo kasujemy jeszcze raz. Albo kasujemy jeszcze raz. I ta druga wersja jest najczęściej, bo to jest proces iteracyjny, to jest to, co się najczęściej dzieje, że albo kasujemy, albo przestawiamy, albo wracamy z powrotem i wtedy muszę się tłumaczyć przed innymi działami, dlaczego te piękne zwłoki jednak się nie pojawią. No i na tym polega ta praca. No. To jeszcze Kacper, ciebie nie pytałem o jakieś bardziej, jakbyś opowiedział właśnie o twojej pracy jako artysta w dziale środowiska. Co chciałbyś wiedzieć? Wszystko. Nie, jestem na przykład, bo trochę rozmawialiśmy na przykład o tym, że wyobrażenie może być takie, że tylko i wyłącznie jakby twoim zakresem obowiązków jest robienie tych rzeczy, w sensie tworzenie tych asetów i tych lokacji, ale co jeszcze? Znaczy ja w ogóle powiem na początek to, że dla mnie osobiście to jest najciekawszy dział w firmie, dlatego że tworzymy strasznie fajne rzeczy. Fajnie po prostu jest wiedzieć, że z chłopakami i dziewczynami w jednym pokoju tworzymy świat, gdzie potem wy i inni miliony ludzi po prostu się zagrywają i tracą w nim głowę. To jest strasznie fajne uczucie i to jest coś przyjemnego. To jest naprawdę, to nie jest, dla mnie często to nie jest praca. Ja często przychodzę do pracy i się fajnie bawię i czasami mówią do mnie chłopaki, idź do domu wreszcie. Ja mówię nie, bo coś tu muszę skończyć jeszcze. I autentycznie to jest coś, co mi sprawia strasznie dużo frajdy. Z drugiej strony, tak się na nas ładnie mówi, artyści, bo faktycznie niby robimy coś ładnego, ale pamiętajcie, że to jest również praca techniczna, to znaczy my nie możemy sobie zrobić, możemy sobie zrobić, co sobie wymyślimy, ale niestety mamy dość spore ograniczenia techniczne, to znaczy to jest dalej gra komputerowa, która musi spełniać pewne wymogi, między innymi to ta gra musi po prostu być płynna na każdym sprzęcie, na którym ją wydajemy, więc nas bardzo często tak zwani tech artyści, czyli osoby, które są między innymi za to odpowiedzialni, żeby to wszystko było płynne, tam mocno z batem nas cisną i trzymają w ryzach, ale my staramy się jednak iść w swoją stronę, więc mimo, że mamy taką bardzo dużą swobodę kreatywną, robimy tak naprawdę co nam się podoba, żeby to było po prostu fajne, oczywiście w założeniach tego, co chłopaki chcą mieć w grze, to jednak również mamy taki obowiązek i mamy to w głowie, że to wszystko musi być no po prostu optymalne, żeby to było płynne dalej, jak powiem, to zmienia faktu, że no, praca w naszym zespole jest świetną przyjemnością, ale jest to również no jest to bardzo, bardzo duża odpowiedzialność, żeby jednak te lokacje, bo jakby nie było, powiem tutaj brutalnie, grafika sprzedaje grę w bardzo dużym procencie i gdyby ta grafika była kiepska, to ta gra prawdopodobnie by nie była aż taka
przyciągająca. Oczywiście ja jestem zdania jednak, że grę sprzedaje tak naprawdę historia i fabuła i gameplay, bo jednak to jest gra, co myślę, że tu się zgodzimy, że dużo ludzi jednak bardzo często kupuje okładkę i szoty w internecie. Więc jest to świetna naprawdę praca, polecam każdemu, ale jest to dość odpowiedzialna praca. Ja bym jeszcze dodał, że Kacper jest skromny trochę, ale prawda jest taka, że to, co jest najważniejsze w grach, moim zdaniem, to są emocje i imersja, czyli to, jak my się jesteśmy w stanie w tym świecie zatracić. Więc chłopaki nie tyle robią lokacje, co robią symulację świata, który ma być wiarygodny i w który uwierzycie, i w którym się zatopicie, i świata, który nie będzie was wytrącał z tej imersji, świata, który jest wiarygodny, czyli to, jak żyją ludzie w tym świecie, w jakich budynkach żyją. I chłopaki planują to, że jak wejdziecie na każdą górkę, macie zobaczyć fajną wistę, czyli fajny krajobraz, który sprawia, że to wam po prostu braknie wam tchu w piersiach, żeby no, to są piękne rzeczy, to są tak naprawdę wiele screenów, które możecie obejrzeć z gry, to są pocztówki. Sam początek Krwi i wina przy wiatraku właśnie, widok na Gorgonę i cały otwierający się świat, to jest coś, to jest jak po prostu wakacje w zupełnie nowym miejscu i krajobrazy, które ludzie podziwiają jeżdżąc po prostu na wakacje do Włoch. Tak, znaczy jeszcze tak dodam, że to było właśnie duże wyzwanie dla nas, żebyśmy zrobili coś, co tak naprawdę jak ktoś sobie włączy Wiedźmina III, skończy go, zacznie grać w Krew i wino, zobaczy kompletnie inną grę. Dużo mieliśmy włożonego wysiłku w to, żeby to wycisnąć, ale chyba nam się udało. Bardzo nam zależało na takim właśnie olbrzymim kontraście jednak, bo Wiedźmin jakby nie było, był grą głównie dość przygnębiającą i taką, bym powiedział, brutalną. To Krew i wino wizualnie oczywiście, pomijając tą część drugą, to pierwsze co w dodatku Krew i wino powinniście poczuć, to takie słoneczne, ładne podwórze z winem w ręku, żebyście byli zadowoleni. To było takie pierwsze uczucie, które chcieliśmy, żeby po prostu do was trafiło na sam początku tego dodatku. Czyli znowu wracamy tak naprawdę do kreowania emocji w grze. Owszem, Tak? owszem. Dlatego owszem. właśnie powiedziałem, że te emocje robi się na wielu bardzo płaszczyznach i każda płaszczyzna jest kluczowa, żeby osiągnąć to, co chcemy osiągnąć. Okej. Jako, że teraz też trwają rekrutacje i dużo osób, to krakowskie studio to cały czas się powiększa, a każdy z was ma trochę inną historię, jeśli chodzi o to, jak się zaczepiliście, jak zaczęliście pracę, gdzie pracowaliście wcześniej i tak dalej, to zastanawiam się, czy macie jakąś taką myśl na temat tego, czym najlepiej się zająć, czym najlepiej wypełnić czas, żeby na takie stanowisko, zależnie od tego, co kto tam robi, się załapać po prostu. Czy to jest praca nad projektami niezależnymi, czy to jest praca w domu nad czymś własnym, czy to jest właśnie zdobywanie doświadczenia, może nawet w innej branży? Mogę zacząć? Dzięki. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, na pewno, jeżeli jesteście osobami, które by szukały rzeczywiście pracy w branży, najważniejszym pytaniem dla was jest tak naprawdę, co byście chcieli robić, żeby mieć z tego fan. To znaczy, jestem olbrzymim przeciwnikiem robienia czegoś, bo potrzebuję kasy. Przynajmniej nie w tej branży, dlatego że jest to branża kreatywna i jeżeli ktoś ma z czegoś radość, ma do tego pasję i po prostu smykałkę, robi to dużo lepiej niż ktoś, kto robi to po prostu na siłę. Z drugiej strony również uważam, że talent to jest jedna tak jakby strona medalu, ale ciężka praca potrafi często przebić talent i widziałem wielu artystów, którzy tak naprawdę byli bez talentu, a robią rzeczy, które są niesamowicie dobre, dlatego że wyrobili się po prostu. Więc moja rada jest taka, jak mówię każdemu, kto się pyta mnie, jak się dostać do branży, siąść na tyłku i robić to, co chcecie robić. Czyli albo pisać opowiadania lub cokolwiek, albo włączyć sobie w domu na komputerze jakiś program do modelowania 3D i zacząć robić cokolwiek, nawet pokój, w którym siedzicie, albo sobie otworzyć Photoshopa, albo otworzyć po prostu zwykły karton bloku i rysować, szkicować, cokolwiek robicie. Cokolwiek byście chcieli robić, oczywiście zakładamy, że myślicie o pracy w branży, to jest to i warto siąść i tłuc to tak długo, aż będziecie w tym dobrzy. Czy to jest praca w domu, czy to jest praca nad jakimś projektem niezależnym, czy 4 osoby, które sobie zrobią cokolwiek, co ma wspólnego z grami w garażu, nieważne, dopóki robicie to wam zawsze tak naprawdę umiejętności rosną. Pewnie pytanie również się pojawi, czy trzeba skończyć szkołę, żeby się dostać do branży. Oczywiste jest, że szkoły w jakikolwiek sposób wam mogą pomóc podciągnąć umiejętności jakkolwiek, chociaż w Polsce niestety nie mamy jakoś wyjątkowo mocnych, przynajmniej nie wiem o wyjątkowo mocnych szkołach, które mogą w tym pomóc, ale gwarantuję wam, że jeżeli macie, na przykład jesteście artystami i macie na przykład
wyrobione portfolio, dość mocne portfolio, które rzeczywiście urzeknie kogoś, do jakiego zespołu się dostajecie, to gwarantuję wam, że czy jesteście po jakiejś szkole, czy nie, wasza praca sprzedaje wasze umiejętności i to, czy jesteście rzeczywiście kandydatami, którzy będą brani pod uwagę jako osoby, które mogą dołączyć do tego zespołu. W moim przypadku, w przypadku Quest Designu, sprawa jest prosta, trzeba robić mody. Krótko i do rzeczy. Weźcie sobie dowolną grę, którą lubicie, nie wiem, ostatnio wyszedł XCOM 2, wypuścili cały swój devkit, czyli narzędzia, którymi robili grę, udostępnili go na Steamie, można ściągnąć, jeśli się ma grę. Rzeczy, które już teraz powstają, są na poziomie DLC, które wypuszcza, jeśli nie fajniejsze, które wypuszcza Firaxis i to jest de facto nasza praca. Tylko że ja w pracy mam jeszcze dostęp do olbrzymiej armii ludzi, która robi mi rzeczy customowe, czyli na zamówienie, tak? Mam na zamówienie muzykę, mam na zamówienie teksty, mam na zamówienie lokacje. W przypadku modowania tych rzeczy nie ma, chyba że umiemy je robić, też już się nauczyliśmy, prawda, bo można być też kombajnem, umieć wszystko. No, przykład, nie pamiętam jak się nazywał ten chłopak, który zrobił moda do Skyrima, który był Falskar, to się nazywało. To był mod totalny, w którym po prostu on zrobił sam DLC z pomocą ludzi, ale de facto zrobił grę. No, robiąc takiego rodzaju mody, de facto uczymy się pracy quest designera. No nie bez przyczyny zresztą jeden z tam z etapów rekrutacji polega właśnie na zrobieniu czegoś takiego. Umiejąc to, no to już tak naprawdę jesteśmy quest designerem, tylko że jeszcze amatorem, a nie profesjonalistą. Ja dorzucę od siebie, że tak naprawdę przez te 12 lat, kiedy jestem w CD Projekcie, ja widziałem bardzo różnych artystów, programistów, ludzi, którzy tworzyli wspaniałe rzeczy i ludziom się wydaje, mi też się tak wydawało, zanim trafiłem do branży, że żeby pracować w branży, muszę albo skończyć Politechnikę i umieć super programować, albo być po ASP i mieć wspaniały skill artystyczny. Natomiast to nie jest prawda. Jeden z naszych najlepszych artystów lokacji, zanim trafił do nas, naprawiał pralki. Jeden z najlepszych animatorów tak naprawdę w Polsce jest z wykształcenia stolarzem. Ja kończyłem Akademię Medyczną i w trakcie studiów zobaczyłem, że jest ogłoszenie na testowanie Wiedźmina, a kochałem Sapkowskiego i gry kocham od zawsze. I uznałem, że spróbuję tak naprawdę i zobaczę, jak ta branża wygląda. I 12 lat później jestem tutaj, tak? Studia skończyłem, ale to jakby one nie miały w ogóle żadnego połączenia z tym, co robię teraz. Natomiast oczywiście ta wiedza mi się przydaje, bo czasem wiedza medyczna przydaje się, kiedy wymyślam na przykład sekcję zwłok w grze, tak? To można tego użyć, ale to nie jest klucz. Kluczem jest to, że musicie kochać gry, musicie mieć sobie pasję i musicie inwestować w siebie i próbować po prostu. Czyli to jest to, co powiedział Kacper. Bez tego nie da się dostać do branży, dlatego że ja często rozmawiam ze znajomymi, którzy pracują w innych zawodach i taka konkluzja, która mi przychodzi do głowy, to, że ja jestem ogromnym farciarzem, że miałem szansę trafić do CD Projektu, natomiast jakby największe szczęście w tym wszystkim to jest to, że ja nie jeżdżę codziennie do pracy, którą muszę robić, żeby zarobić na życie, tylko jeżdżę do pracy, bo ją kocham i chcę robić coraz lepsze rzeczy. I jakby to jest właśnie ten klucz. Znaleźć w sobie to, co chcecie robić, co kochacie i po prostu rozwijać to i walczyć o to. Jeszcze dodam, że, bo to tak brzmi jak historia 5 gości, którym się udało. To nie jest tak. Ej, wziąłeś mnie pod uwagę? Dziękuję bardzo. Znaczy, nie mówię tu o nas 4, tylko że ogólnie, że to tak brzmi, że ten był stolarzem, a ten naprawiał pralki. To nie jest taka ściema, że jest 4 gości, a reszta to są goście, którzy skończyli szkoły, tylko na przykład w moim przypadku, no z pisaniem jest sprawa jednocześnie trudna i prosta, bo trzeba umieć pisać. I jak się tego nauczyć, to jest pytanie zadawane setki razy przez fanów fantastyki, którzy chcą pisać, przez wszystkich ludzi, którzy chcą być pisarzami i to się powtarza. Do tego przejdę za chwilę, kończąc tylko tę myśl o tym, że to nie jest ściema. To znaczy, jeżeli bardzo chce się coś robić i bardzo ciężko się nad tym pracuje, czegoś się nauczy, to jeżeli ta umiejętność rzeczywiście coś sobie reprezentuje, to się człowiek do branży dostaje, tylko musi przede wszystkim mieć sporo determinacji, nie może się zrażać, jeżeli coś mu nie wychodzi i czasami też nie może się przestraszyć, kiedy rzeczywiście trzeba w życiu trochę zaryzykować, tylko chcieć robić Opowiedz gry. swoją historię, bo to jest ciekawe i też rozwijające mi się wydaje. Tak, bo to jest tak, że w ogóle ja zawsze chciałem robić gry, tylko niestety wydawało mi się, że wszystko, co jakby umiem
co umiem robić, czyli pisać, to się do tego nie sprawdza, bo nie wiedziałem, że jest aż tyle pracy dla pisarzy, ale jest taka anegdota, którą opowiadałem też Konradowi dzisiaj. Ja bardzo chciałem pisać, ale żeby pisać, trzeba pisać świadomie. Znaczy, potrzebny jest ktoś, kto cię trochę poprowadzi, powie ci, co robisz źle, no bo pisać w nieskończoność można zawsze. I czytałem wywiad z jednym z bestsellerowych polskich pisarzy, pominę nazwisko, i on w tym wywiadzie napisał, że ktoś mi kiedyś pomógł, poznałem znanego pisarza i czuję się zobowiązany spłacić dług. Gdyby do mnie przyszedł ktoś i poprosił o pomoc, to bym pomógł. Więc wpisałem w Google jego imię i nazwisko z dopiskiem e-mail, znalazłem jego maila, nie wiedząc, czy to jest jego, i wysłałem mu cytat z tego wywiadu i napisałem jestem. Gość mi odpisał w przeciągu 4 godzin, ja napisałem, no to mam dla pana opowiadanie, wysłałem mu opowiadanie, dostałem od niego wiadomość zwrotną z rozłożonym warsztatowo moim opowiadaniem, co jest źle stylistycznie, co jest źle koncepcyjnie, jak pracować nad pomysłami, plus szereg linków do miejsc w sieci, gdzie zawodowcy prowadzą warsztaty pro bono i można się udać i posłuchać o tym, co się napisało źle lub co dobrze. Tylko trzeba było mieć trochę odwagi i bezczelności. Dokładnie tak. Z góry przepraszamy wszystkich topowych pisarzy za nawał maili, które dostaną pewnie po tym panelu, ale tak, to jest droga. Dobra, ty teraz dostałem już wcześniej komunikat, że robimy sesję pytań i odpowiedzi. Tak więc ty będziesz, Łukasz, chodził z mikrofonem, czy ja mam chodzić, żeby pytania zadawać? Ja mogę chodzić, będę dynamiczny. Pytania do chłopaków. Kto jest chętny? Tutaj, kolega. Jakbyś stał. Możecie powiedzieć coś więcej na temat questu z płotką? No, znaczy, to taka niedźwiedzia przysługa, ponieważ nikt tutaj, questa z płotką robiła osoba z Warszawy, mój kolega z teamu Quest Designu. I ja szczerze mówiąc niewiele o nim wiem, więc nie mogę się wypowiedzieć. Myślę, że ty więcej wiesz. Ja powiem tak, no quest z płotką jest oczywiście easter eggiem, natomiast po całej sadze Wiedźmina, czyli po 3 częściach, w których nie było wprawdzie w 2 części konia, ale gdzieś tam się przebijało tak naprawdę, wszyscy, którzy czytali Sapkowskiego, wiedzieli, że Geralt każdego swojego konia zła płotka. Jak już w końcu tego konia mieliśmy i przeszliśmy gehennę z nim, tam robił pompki na schodach, gdzieś przysiady, czasem spadał z dziwnych miejsc, czasem zdarzało mu się latać. Więc stwierdziliśmy, no, że ten temat wymaga puenty też i ukoronowania. No i jeden z naszych designerów wpadł na pomysł, no dobra, to pogadajmy w końcu z tą płotką, no bo tyle czasu na niej jeździmy, że na pewno ma wiele tematów, które chciałaby sprzedać. No i tak to się zaczęło i poszło. To ja mam pytanie. Skąd pomysł na Wojtka Mana? Kto wpadł na to? Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, zanim odpowiemy na to, że ta osoba, która zrobiła tego questa z płotką, to ona ogólnie zajmuje się takimi tematami meta. Wcześniej zrobił tego poborcę podatkowego, który nas... No, także on jest jakby specjalistą trochę od takich zagrań. Skąd pomysł na Mana? Nie wiem, to pewnie coś waszego. No Man, tak naprawdę zastanawialiśmy się, jak płotka powinna mówić, no ale stwierdziliśmy, że jak płotka będzie mówić po prostu głosem kobiecym i to będzie takie proste, no to traci trochę czar, więc jak już robimy easter egga, no to zróbmy go na sterydach i pomyśleliśmy, że Man tutaj jest świetnym aktorem, który może płotkę zagrać i na pewno wszyscy się zaskoczą w momencie, kiedy go usłyszą. I tak naprawdę zaproponowaliśmy mu to, on się super ucieszył, no i poszło do przodu. Jeszcze jakieś pytania? Tutaj widzę. Dzień dobry. Trochę z innej beczki, wiem, że jak będzie gotowy, ale mniej więcej Cyberpunk kiedy? When it's done. Dokładnie tak. Jakieś pytania bardziej realne. Dobra, ja mam parę pytań. Pierwsze, jak długo jeszcze Wiedźmin będzie wspierany, aktualizacje, patche? Drugie, czy możemy liczyć na jeszcze pomniejsze dodatki do Wiedźmina? No sorry, ale chcemy jeszcze więcej. I trzecie, czy za parę lat, no czy możemy się spodziewać kolejnych przygód? Niekoniecznie Geralta, może naszego Wiedźmina, coś z tym związane. No dobra, więc ja odpowiem tak, jak zawsze odpowiadam. To znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że my nie możemy odpowiadać czy udzielać informacji na temat przyszłości studia, bo jesteśmy spółką giełdową i mamy nad sobą różne organizacje, które jakby bardzo lubią dawać kary naszej firmie, więc jesteśmy zobligowani do tego, żeby żadnych szczegółów nie podawać. W odpowiedzi na supportowanie Wiedźmina, już zresztą informacja wyszła parę dni temu, że będziemy wydawać Game of the Year Edition, czyli taką wersję, która będzie zawierała wiele ciekawych rzeczy i będzie
tak naprawdę zebranymi dodatkami oraz nie będzie miała błędów, więc jakby tą grę będziemy wspierać jeszcze tyle, ile możemy. Poza tym pracujemy teraz cały czas nad wersją standalone Gwinta i to też jest poniekąd wspieranie tak naprawdę Wiedźmina. Jeśli chodzi o kolejnego Wiedźmina, no to jest tak, że my zdecydowaliśmy, że to jest koniec tak naprawdę sagi. Zakończyliśmy historię Geralta i się tego trzymamy. Nie mamy w planach kolejnego Wiedźmina. Teraz skupiamy się wszyscy na Gwincie oraz na Cyberpunku i to jest tak naprawdę kolejne wyzwanie, które stoi przed nami. Jeszcze jakieś pytanie mamy? O, Dzień dobry. Więc ja mam pytanie, dalej zostając w temacie easter eggów, dzisiaj dużo powiedzieliśmy na ten temat. Ja mam, bo w Wiedźminie jest ich masę, tutaj asasyn w sianie, jakiś tam, wiadomo, płotka, ale bardzo dużo dzisiaj powiedzieliśmy o questie w banku i tutaj to też jest nawiązanie, prawda, do Asterixa. Ja mam pytanie, w jaki sposób powstają takie questy, czym się różni, bo rozumiem, że takie nawiązania niejako predefiniują elementy, które muszą się tam znaleźć oraz od kogo taki pomysł wychodzi. Dużo takich rzeczy, tak jak mówiłem wcześniej z lokacjami, dużo tych rzeczy powstaje w tym sprzężeniu zwrotnym, bo pierwotnie, kiedy ja wpadłem na pomysł o tym, żeby zrobić quest w banku, to w ogóle nie było nawiązanie do Asterixa, nic takiego. To było nawiązanie do tej linijki, czy tam 2 linijek, tego faktu, że Geralt ma w Pani Jeziora konto w banku i tam mu ci wszyscy winiarze wpłacają pieniądze. No i tak zostało to gdzieś urwane. Myślę, można by dokończyć ten temat. No i coś tam sobie porobiłem, popisałem, pokazałem to chyba Tomkowi. Czy jestem prawie pewny, że w momencie, kiedy quest już był w silniku, Tak. trzeba było napisać pierwszą linijkę, Tak. to ja napisałem poproszę zaświadczenie A38. I tak było. I stamtąd od zaświadczenia A38, kiedy Tomek napisał zaświadczenie A38, to ja powiedziałem stop, ja to muszę przerobić. I przerobiłem, żeby parę rzeczy się jeszcze, żeby zgadzało, żeby schody były, tak. Więc oczywiście potem była prośba do Kacpra i te elementy dochodziły, potem musieliśmy się trochę wycofać, prawda, bo przesadziliśmy, bo czasem przy takich nawiązaniach człowieka ponosi i trochę zaczyna wędrować w stronę takiego, no może nie plagiat to jest złe słowo, ale w stronę takiego przesadzenia, że to jest zbyt po nosie. Trzeba było trochę cofnąć. Potem przyszedł Konrad, powiedział 2 razy większe. Potem przyszedł Konrad, powiedział 2 razy większe, co też narzuciło pewne rozwiązania, no i tak to się rozwija. tutaj kolega jeszcze się ustawił strategicznie z tyłu, ale widziałem, że się zgłasza. Ja mam takie pytanie na temat sekretów, bo już w sieci wiele się pojawiło filmików na ten temat, także chłopaki z TV Gry nagrali materiał o tym. I czy to są wszystkie te sekrety najważniejsze według was odkryte, czy jeszcze zostały jakieś takie smaczki, które czekają na odkrycie? Znaczy ja nie śledzę za bardzo jakby tych... Uważaj, co powiesz. Znaczy, nie wiem, czy to zostało już odkryte, czy jeszcze nie, bo nie wiem, czy powinienem powiedzieć, no ale znaczy to nie jest jakaś super tajemnica, po prostu w pierwszym questie... Nie mów. Nie mów. Nie mówić? Nie mów. Dobrze. No to nie wiem, jak odpowiedzieć na pytanie w takim razie. Odpowiedź jest taka, że szukajcie, a znajdziecie. Tak. Dobra, ostatnie pytanie, naprawdę. Czemu nie można walczyć z ukrytym? Wiesz, dobra, bo to jest w ogóle cały proces i cały problem, który rozwiązywaliśmy bardzo długo i ugryźliśmy go też w Wiedźminie III, bo tam był też quest z wampirem wyższym. Prawda jest taka, że wampiry wyższe w świecie stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego były praktycznie nieśmiertelne. I my się strasznie mocno nagłówkowaliśmy, jak to zrobić, żeby jednak tą walkę zrobić z Detlafem, jak to zrobić, żeby to wszystko miało sens, żeby nie łamać za bardzo settingu. Udało nam się to. I stwierdziliśmy, że w momencie, kiedy wprowadzamy ukrytego, czyli wampira, który jest takim naprawdę bardzo silnym, pradawnym wampirem, to już jest krok za daleko. I to jest za duże łamanie settingu. A z drugiej strony chcieliśmy w tym dodatku opowiedzieć też trochę o tej nacji wampirów, które pojawiły się w tym świecie, o tym, jak to się stało, o tym, co one przeżywają, o tym,
czy jest to tak naprawdę społeczność, którą znacie, nie wiem, z wywiadu z wampirem, czy z innych mediów, które opowiadały o wampirach. Chcieliśmy zrobić coś świeżego i nowego i tak naprawdę uznaliśmy, że lepiej czasem jest opowiadać historię nie doprowadzając do walki, bo to nie jest klucz tej gry, tylko stworzyć historię, która tak naprawdę da wam kontekst tego, co te istoty przeżywają w tym świecie. Dobrze, dzięki wielkie. Wielkie brawa dla Konrada Tomaszkiewicza, Błażeja Augustynka, Kacpra Niepokupulczyckiego, Tomka Marchewki. Jeszcze chciałem wam przedstawić jedną osobę ze studia CD Projekt Red. To Marysia Marasek, która jest rekruterką w krakowskim oddziale CD Projektu. Jak wiecie, nasze wspaniałe miasto Kraków się rozwija, również krakowski oddział CD Projektu. Więc jeżeli macie jakieś pytania na temat pracy w Red Studio, łapcie Marysię. Jeszcze raz wielkie brawa dla ekipy, a o 17:30 kolejny polski RPG, tym razem w grywalnej przedpremierowej postaci, prezentacja gry w Seven. Więc zapraszam o 17:30. Dzięki wielkie. Dziękujemy wam bardzo. I Dzięki. dzięki, że mogliśmy tu być.